Butelkowe świąteczne świeczniki. Zapraszam. Pusta, ozdobna butelka jest trochę bez sensu. Ale można do niej wepchnąć świeczkę i wtedy już ma sens. Wtedy mamy fajny świąteczny świecznik. Detalicznie bądź hurtowo. Ja poszłam w stronę hurtu i wyprodukowałam za jednym razem aż 5 świeczników. Zrobienie takich świeczników wymaga poświęceń. Trzeba kupić dużo wina i wypić. No ostatecznie można wypić kubusia. Jak zwykle miałam problem z pozbyciem się nalepek. Dziewczyny, piszcie w komentarzach, jak to robicie. Jeden paskudny klej po prostu zamalowałam primerem. A gdy podkład był suchy, pomalowałam wszystko białą farbą akrylową. Pomyślałam, że dam kolorowe serwetki i nie będzie tego widać. A serwetki w tym roku mamy w sklepie przepiękne. Zajrzyjcie do nas do sklepu, a się przekonacie. Adres na dole strony albo link w opisie filmu. Serwetki tnę na ćwiartki, oddzielam ich górną warstwę, a następnie postrzępię boki. To strzępienie może nie jest konieczne, ale ja lubię, bo mam pewność, że nie będzie brzegów widać. Serwetki przyklejam klejem do decoupage. Przyklejając ćwiartkę serwetki na butelkę mam 100% pewność. Ona na pewno się pomarszczy. Powiem więcej, pomarszczy się na 1.000.000%, ale ja się tym zupełnie nie przejmuję. Dodam śnieg, konturówkę i inne bajery, bo chodzi o to, żeby nikt na te zmarszczenia nie zwrócił uwagi. Przyklejone, pomarszczone zostawiam do wyschnięcia. Jeżeli butelka zwęża się ku górze, to zmarszczek będzie jeszcze więcej. I ja wtedy robię sobie kawusie i myślę, a niech sobie będą. Ale trzeba zapamiętać jedno i trzymać się tego jak niepodległości. Nigdy, przenigdy, jak ktoś ogląda naszą gotową butelkę, nie pokazujemy mu palcem: o, tutaj mi się zmarszczyło. Bo prawda jest taka, że nikt normalny takich zmarszczek nie zobaczy. Widzimy je tylko my i nasza koleżanka od deku. Gdy serwetka z jednej strony butelki jest już sucha, możemy przykleić z drugiej. Jeżeli jest za duża, to po prostu boki przycinamy, strzępimy i wtedy przyklejamy. A jeżeli nie lubimy serwetek, choć to wydaje się być niemożliwe, to możemy je sobie podarować. Świeczniki bez serwetek też mogą być fajne. Z drugiej strony, gdy robię zestawy, lubię coś zostawić w jednym kolorze, ponieważ nadmierna pstrogacizna też nie wygląda fajnie. Gdy klej wyschnie, uzupełniam górę farbą akrylową. Staram się dobrać kolor, ale jeżeli nie będzie pasował idealnie, to te wszystkie niedoróbki uzupełni śnieg. A jak dobrałam kolor naprawdę słabo, to wtedy śnieg oraz chlapanie. Biała farba akrylowa, twardy szczecinowy pędzelek bądź szczoteczka do zębów. Pędzelkiem robię takie ogólne plamki, natomiast szczoteczką staram się je robić punktowo. Szczoteczką pstrykam tak, aby powstały takie jaśniejsze miejsca. Dokładnie tutaj później namaluję gwiazdki konturówką. Malowanie gwiazdek i charakter tej pracy nie wymaga wielkiej precyzji, więc użyję do tej pracy 2 resztki moich ulubionych konturówek. Gwiazdeczki to prosta sprawa. 2 linie, które tworzą krzyż, a następnie lecimy po przekątnej. Dodam jeszcze śnieżynki i butelka już będzie czekała na ośnieżenie. Śnieżynki dodam też na serwetkach, w miejscach, gdzie pasują oraz tam, gdzie denerwują mnie zmarszczki. Można także podbarwić konturówką śnieg, który mamy na obrazkach. Na butelce z Mikołajem dorysuję dach. Najpierw mniej więcej namalowałam dachówki ołówkiem, a potem poprawiłam zwykłym mazakiem, cienkopisem do płyt kompaktowych. Płaski dach wygląda mało interesująco, więc go odrobinę podcieniuję. Nie muszę się nadmiernie starać, ponieważ za chwilę to wszystko przykryje śnieg. Wstępnie do ośnieżenia przygotowany dach prezentuje się tak. Jeszcze rzut oka na Mikołaja i kilka poprawek. A jeżeli okaże się, że połączenie serwetek wyszło nie najlepiej, to można po prostu dorysować krzaczora. Konturówka schnie mniej więcej godzinę. I teraz mogę już dodać śnieg oraz to wszystko pięknie spruszyć brokatem. Do ośnieżenia miałam 5 butelek. Jak widzieliście, preparat dałam na obrazki oraz na szyjkę i dół butelki. I na to całe zdobienie poszło mi 100 ml preparatu. Jak zwykle przyda się mój ulubiony lakier 3D. Po kropelce na oczka i nosek pieska. Suchy lakier pięknie się błyszczy i dzięki temu piesek będzie wyglądał naturalniej.
Na szyjkę butelki zawsze warto coś dowiązać, a na zimowych butelkach zawsze fajnie wyglądają gwiazdki. Gwiazdki ze sklejki. Trochę farby białej, trochę brokatu i potem to wszystko wygląda ślicznie. Gwiazdki dowiązałam, świeczki osadziłam, a buteleczki prezentują się tak. Jeżeli pomysł Wam się podoba, to zapraszamy do naszego sklepu po serwetki i inne niezbędne dodatki. A jeżeli chodzi o butelki, no cóż, butelki musicie zorganizować sobie sami. Adres sklepu znajdziecie na dole strony, a linki do wszystkich produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę i życzę Wam wszystkim wesołych świąt.